Witam Was i na Wasze zdrowie. Dzisiaj jest temat rów. Okej, dobra, to jest starsze dla mnie. Witam Was. Dzisiaj różne metody na różne dziwne rzeczy. Troszeczkę chciałem Wam omówić pewne rzeczy, które są, które się dzieją, które są możliwe i tak dalej, ale nim do tego przejdziemy, popatrzmy jeszcze troszeczkę na inne źródła chorób, które również mogą je wywoływać, takie choroby różne. Po pierwsze to mamy co? Mamy gniew. Jeżeli jesteśmy źli na kogoś, gniewamy się. Kiedyś mówiło się, że złość, gniew to ci zżerze wątrobę i tak dalej, siada ci na wątrobę i tak dalej. Jest to jak najbardziej prawda, ponieważ złość osłabia wątrobę. Ist dir ein Laus über die Leber gelaufen? Na przykład? Następnie mamy smutek, jeżeli się smucimy. Smutek osłabia płuca. Osłabione płuca to znowu mniej tlenu, czyli słabsze dotlenienie organizmu. Słabsze dotlenienie organizmu równa się różne dziwne choroby, w tym nowotwór. Następnie co mamy? Następnie mamy zmartwienia. Jeżeli o coś się martwimy, coś nam tam przyszparza, jakiś trwog, osłabia to nasz żołądek. Osłabiony żołądek to słabsze trawienie, czyli również przyswajamy dużo mniej różnych składników odżywczych. Z witaminą B12 będzie problem, pomimo że ona będzie, czy będzie suplementowana, będzie się źle przyswajać. Białka niestrawione będą trafiać do obwodów, które dostają się do całego organizmu, mogą powodować choroby autoimmunologiczne, tego typu rzeczy niestety. Stres. Stres osłabia serce, mózg, ale osłabia też i cały organizm, ponieważ organizm dostaje jak gdyby skurczu całego. Trawienie, wchłanianie, wszystko po prostu pada. Ciśnienie idzie w górę, ponieważ naczynia krwionośne są w skurczu. Stan bardzo wyniszczający na dłuższy okres. Jeżeli ktoś ciągle żyje w stresie, to prędzej czy później się to zemści niestety. Jaki rodzaj stres są? Jedzenia? Pić? Ciepło, zimno? Muzyka, specjalnie dla ludzi i taki, to jest muzyka techno. I ten muzyka, gdzie są bardzo duże basy, tam środkowe, to też ma taki negatywny wpływ na ciało i na mózg. Ale tu muszę ci powiedzieć, zależy kto co lubi. Bo na przykład ja się nie stresuję w tej muzyce, ja się w niej relaksuję. Tak. I tutaj widzimy znowu rodzaje środkowe dwa ludzi. Na czasem ja też mogę słuchać jego muzyka i on na czasem też słucha mój muzyka, który jest klasyczna muzyka. Tak, ja kiedyś siedziałem przy takim głośniku, sobie specjalnie usiadłem, to gdzieś tam było na jakiejś imprezie, jeszcze w Holandii jak byliśmy, na krześle koło takiego centralnego głośnika z basem, takim bum, bum, bum. To jak usiadłem sobie tutaj, gdzieś, to tak 15 minut z krzesłem siedziałem tam dalej, tak mnie bas po prostu przesunął, bo z tym krzesłem tak jechałem. Chyba to było w Hilversum, kiedy byliśmy na ten dyskotekę. Nie pamiętam, gdzie to było. Myśmy byli na tyle różnych imprezach tam, że szkoda gadać. Ciężko zliczyć się. Tak, ale na ten dyskotekę, gdzie byliśmy razem w Hilversum, to była ten muzyka i ja czułam ten muzyka na mój serce i to było taki... No bo to te basy tak przenikały przez to. No. Tak. Ale jeszcze lepiej było na Trans Energy w Utrechcie. Tam było dopiero grubo. Dobra, wracajmy do tematu, bo żeśmy pobiegli całkiem z powrotem dalej. Ale stres też jest na nasze myślenie sam. Albo kiedy my czytamy coś, albo słuchamy coś. Od razu my robimy na naszej głowie taka historia, takie geschichte, które nie jest prawda. Niestety. No ale właśnie. To są te myślenia, die slaan op hol. Tak samo jak kon, które... No. Niestety.
Kolejna rzecz to jest strach. Ten osłabia nasze nerki. A osłabione nerki, słabsza filtracja toksyn i tak dalej, i tak dalej. Znowu wątroba dostaje i tak dalej, znowu się wszystko sypie. A strach mamy ze wszystkich stron. Wystarczy tylko włączyć taką czarną skrzynkę w domu. Od razu każdy dostanie strachu na 100%. Także my jej nie mamy w domu i mamy święty spokój też i nie mamy strachu. Strach też się wiąże z jedzeniem. Jeżeli jemy dużo węglowodanów, to też będziemy mieli stracha. Na przykład, kiedy ja idę na dwór, na spacer, na ogród, kiedy śpiałam, albo jestem gotowy śpi i jest jeszcze ciemno. Ja nie widzę nic. Ja idę na dwór, bez problem. Ale inne ludzie, kiedy jest dzień, oni mają strach. Cały czas oni myślają, oni słuchają cały czas. Wpływ diety też na człowieka. Tak. Nic na to nie poradzimy. Brak ruchu. Kolejny problem. Limfa nie krąży, pozostają zastoje, toksyny się nie usuwają, organy się nie oczyszczają i mamy kolejny problem, niestety. Następnie mamy brak snu. To też jest wielki problem dla całego organizmu, bo i robi się stres, taki nieświadomy naszego organizmu, ale jest jedna taka inna rzecz. Jeżeli śpimy i leżymy naprawdę spokojnie, tak się nie ruszamy, to jest ten moment, kiedy nasz mózg lekko się kurczy. I jak on się w tym momencie kurczy, to tutaj są w tym momencie te płyny wszystkie limfatyczne, wszystko potrafi delikatnie przepływać koło tego mózgu i zabierać te toksyny z niego. Jeżeli teraz nie śpimy dobrze, albo śpimy za krótko, to ten proces trwa za krótko i mamy po prostu głowę pełną śmieci. W dokładnym słowa tego znaczeniu. I dlatego na czasem są ludzie, którzy wystają na rano i oni mają zawrotę głowę. Tak, no właśnie. Także jest wiele przyczyn, które nie leżą tylko i wyłącznie w jedzeniu, jak to się często mówi, ale jak widzicie mają też inne przyczyny, które również mogą wprowadzić człowieka do choroby. To było pierwsze. Ale teraz mamy różne takie metody na takie różne rzeczy, które są. Aromaterapia na przykład pierwszą taką metodą, bardzo, bardzo stara, już znana od nie wiadomo ilu lat. Bardzo ciekawy temat, bardziej rozwinięty, bo w naszej drugiej książce, w drugiej części ten temat, a chromoterapia to jest terapia, która ma na celu używanie różnych kolory. Można też nazwać koloroterapia, jak to tam woli. I tutaj są poddawane działaniu jak gdyby różnych kolorów na nasz organizm. I nasz organizm na to odpowiada. Takim przykładem jest na przykład czerwony kolor, będzie nas cieplej będzie nam. A w niebieskim znowu będzie nam chłodniej. To tak na przykład z kocami kiedyś było, się tak robiło. Na przykład przykrywało się niebieskim kocem, jak nam było za ciepło. Zielone daje spokojnie. Eurytmia, czyli również uzdrawianie tańcem. Tutaj bardzo popularne jest to w takich różnych szamańskich rytuałach. To takie tańce rytualne, takie specjalne. To się mówi niekiedy nawet aż szalone tańce, ponieważ tam się dzieją rzeczy niemożliwe praktycznie niekiedy. Jest to bardzo szeroko tam rozwinięte, ale też powoli przychodzi to i do nas tutaj. W Holandii są szkoły, to jest vrije schoolonderwijs. Tam rytmia is een vak. Wat van... To jest przedmiot po prostu w szkole. Tak. Tam. En dat wordt van het begin af aan wordt dat meegenomen gedurende de hele schoolopleiding. Po prostu przez całe trwanie szkoły jest to tam no, po prostu uczone ludzi. I według mnie to jest bardzo ważne. Bo kiedy ja zobaczę w dzisiejszych czasach, ja nie mówię tutaj polskie, bo tutaj ja nie wiem nic, ale w Holandii mniej muzyka, mniej gimnastyk. Nie tylko sedzące dzieci w szkołach, które siedzą tam jak dorosłe ludzie, którzy nie muszą mieć ruch. Tak. Bardzo przepraszam, to jest absurdalne. Tak. To są moje myślenie, moje słów. To on nie mówił to,
on ma jego myślenie, ale lepiej, kiedy ja mówię takie rzeczy. Kolejna to jest metoda psychotroniczna. To jest metoda, która polega na pozytywnej wizualizacji różnych rzeczy wokół nas. Niektórzy nazywają ją też wizualizacją. Także jak zwał, tak zwał, na to samo wychodzi. Czyli wyobrażamy sobie po prostu pozytywne rzeczy, które się dzieją, uzdrawianie na przykład jakiejś części ciała i po prostu sama myśl kreuje już to dalej. Inne słowo, autogene technikę, ale to jest po holenderski. Metoda BSM, również bardzo znana, szczególnie tutaj u nas, jest nawet książka wydana w tym temacie, nie przez nas oczywiście, ale polega to na różnych metodach przykładania rąk do głowy i tam dzieją się również magiczne rzeczy później. Kto by się nawet nie spodziewał. Później mamy uzdrawianie wodą na przykład. Tutaj przykładem był tego pewien doktor, który kiedyś trafił do więzienia i chciał tam po prostu leczyć swoich pacjentów, ale nie miał lekarstw. Lekarz bez lekarstw. Została mu tylko woda. Więc zaczął tą wodą po prostu tych ludzi tam uzdrawiać i osiągnął dosyć fajne efekty w różnych schorzeniach, gdzie naprawdę czapki z głów. Nawet mam znajomego, który z tego korzysta i też osiągnął takie rzeczy, gdzie ja po prostu złapałem się za głowę, bo mi było znane, że można to na przykład tylko i wyłącznie usunąć. A on mi mówi, że on to wodą się tego pozbył. I w tym momencie, bach, jak mnie ktoś ściął z nóg, nie? Ale udało mu się. Siema, Andrzej. Również jest reiki, to jest japoński metoda. Ludzie, ja nie chcę mówić za dużo, ja nie chcę dam wam za dużo informacji, bo ja wiem, są bardzo dużo ludzi, którzy mówią i później pisają również, to jest humbug. Kiedy chcesz mieć informacje o temat reiki, proszę, szukajcie sam na internecie, co i jak, pro i kontra. Ten ludzie, którzy są pro, dobra, to funkcjonuje. Ten ludzie, którzy są kontra, to nie funkcjonuje. I to jest tak samo na homeopatyczne. Ale to jest tylko i wyłącznie na ten dorosły ludzie, którzy mają negatywny wpływ. Bo kiedy zbieramy homeopatyczne rzeczy do zwierzęta, do niemowlaki, po co na te dwie grupy to daje pomoc i na ten ludzie, którzy mają taki negatywny wpływ, nie daje pomoc. No. Jeszcze inna metoda to jest akupunktura, która też jest bardzo dużo znana na cały świat. To jest od Chin. W Holandii akupunktura jest na pakiet gezondheidsverzekering. Czyli po prostu jest w ubezpieczeniu zdrowotnym włożona do środka. I w Holandii są jest opłacana po prostu przez kasę chorych. W Holandii są większe takie metoda, które kasa choroba zapłaci na to. Następnie mamy uzdrawianie kamieniami szlachetnymi. W Niemczech jest taki pan, właśnie nie wiem, czy to Niemcy, czy to jest Austria teraz. Bruno Vogler-Pfeiffer się nazywa. Jak to wrzucicie w YouTube'a, to czasami może szczęka opaść, co ten pan wie o kamieniach szlachetnych. Jednak niestety jest to po niemiecku, trzeba znać język niemiecki. On chyba ma nawet całą szkołę, mi się wydaje, tego, która w tym temacie prowadzi. I są naprawdę niesamowite rzeczy, które można się dowiedzieć o kamieniach szlachetnych, jakie mają działanie na nasz organizm. Na ten kamienie szlachetne, półszlachetne, to było u nas była kobieta, którą my znamy. I ja miałam takie informacje, przyjdę za jeden raz na mój głowę, ja musiał dam ona jeden od moje bransoletki z typikalne kamienie.
Ja, najpierw ik heb de armband oczyściła ją energetycznie i po prostu jej dała. Tak. Okazało się, że przyniosło jej to bardzo dużą pomoc. Rzeczywiście po prostu trafiła z tym. Także to jest też taka moc kamieni szlachetnych. Następnie mamy refleksologię. Bardzo ciekawy temat. Różne punkty i tak dalej. To będzie też rozwinięte w drugiej części naszej książki, ponieważ nie będę tutaj tego rozwijać, ponieważ to jest masa informacji i po prostu będzie to rozwinięte w książce. Tego nie znajdziecie niestety na filmach. To nie jest takie raz, dwa, trzy, bo wszystko trzeba wiedzieć, w którą stronę masować i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak bum. Tutaj najlepiej porządnie się doszkolić w tym, ale naprawdę ma to też moc. Bo nam też pomogło na coś, czego nie będę mówić, bo zaraz ten film wyleci stąd, ale pomogło na coś porządnego. Co ogólnie jest uznawane, że się nie da tego zrobić, ale dopiszę to wam do książki, bo tego pominąłem, także to będzie w książce napisane, na co pomogło. Później mamy ziołolecznictwo, no to tu już nie trzeba za dużo o tym nic mówić, to chyba każdy już o tym wie. Później mamy magnetoterapię jeszcze. Pamiętacie, może były takie bransoletki z magnesami, które się stosowało różnego rodzaju. To jest właśnie wpływ pól magnetycznych na różne rzeczy. Były na kolana takie opaski, które się zakładało i tak dalej, i tak dalej. Jednym to pomogło, jednym to nie pomogło. Także to już każdy jest inny. Nie wszystko na każdego musi działać. Następnie mamy światłoterapię. O tym osobny film już był, prawdopodobnie. Tak, był już na pewno, o tym film musiał szybciej wyjść, nim to kręcę. Także to możecie sobie tam zajrzeć. Po prostu taka lampa, którą po prostu się naświetlamy. To jest przeważnie jakieś braki światła w zimach i tak dalej. Wtedy bioenergieterapia. Na mój język to jest heel eenvoudig hand opleggen. I każdy od nas ma to w ręce. Każdy od nas. Nie potrzebujemy kupić typikalne rzeczy, na przykład na masaże, takie typikalne rollers, masaże rollers. Każdy od nas ma, ale nie każdy od nas wie, jak to funkcjonuje. I nie każdy z nas to wierzy. To jest jeszcze najważniejszy punkt. Miałam koleżankę i ona miała tak samo wiek jak ja. Od ten moment 15 albo 16 lat byliśmy. I od momentu ona miała okres, heb ik mijn handen bij haar op de buik gelegd en dat gaf Przyłożyła jej ręce po prostu do brzucha i to jej od razu pomagało na to, że nie miała takich dolegliwości. Dat gaf haar heel veel ontspanning in de buik. Bardzo się odprężała wtedy w jej brzuchu i tak dalej. Również to jest możliwość robić to na zwierzęta. Tak. Tylko trzeba wierzyć w pewne rzeczy. Następnie mamy felinoterapię. Jest to terapia polegająca na uzdrawianiu zwierzętami. W tym momencie bardziej się to odbija o koty, a ich kolory mają tutaj też spore znaczenie, jeżeli chodzi o to. Później mamy jeszcze bańki. Też bardzo znana metoda, stosowana już od wieków, gdzie się to przykładało. Różne takie się zasysają, masz pełno takich fioletowych punktów na sobie. Specjalnie tutaj w Polsce. Ja nie wiem prawie nic o ten temat, bo ik heb het nooit geleerd. Po prostu mało znana ten temat. A za to ja wiem troszeczkę więcej w tym temacie. Później co mamy? Mamy jeszcze kręgarstwo, czyli nastawianie tam kręgosłupów. Kraniosakraltherapie. Tak, później mamy jeszcze pradawną, starą metodę uzdrawiania jajkiem. Na przykład też jest znane konchowanie uszów, woskowanie i tak dalej. Co tam jeszcze było? Posty, lewatywy, techniki oddychania różnego rodzaju, różne metody są. Przebaczanie, wybaczanie, też bardzo ważny temat. Bez przebaczania czasami nie wyzdrowiejemy z różnych rzeczy. Mamy jeszcze hipnozę, autohipnozę, oczyszczanie aury, chirurgia paranormalna i parapsychiczna jeszcze też są takie, się różne dziwne rzeczy dzieją.
Ja pamiętam, kiedy zobaczyłem jeden kanał na YouTube. Tam to było w Chin. Było 3 lekarzy i była kobieta, która miała rak. No było coś takiego. No i to tam, ale to każdy może sam zobaczyć. Później mamy jeszcze kinezjologię, też taki ciekawy temat. Esencje kwiatowe Bacha, też, pod to też mniej więcej homeopatia pod tym zaraz leży, właściwie nad tym. Modlitwy, odzyskiwanie duszy, też takie ciekawe rzeczy. I ostatnie to jeszcze jest tantra. Oczywiście tych jest jeszcze dużo więcej, ale nie jestem w stanie ich wszystkich teraz wymienić, ponieważ czasami coś ci strzeli do głowy, że to jeszcze było, to jeszcze było. To są takie, które mi się udało teraz zlepić tak na już. Także to jest taki temat dosyć szeroki, bo jakbyśmy tutaj wchodzili głębiej w to wszystko, to byśmy tutaj przesiedzieli masy godzin. Dobra, także. To jest tak samo. Nie każde jedzenie jest dobrze na każdy człowiek. Nie każde jedzenie reaguje, jak to musiał będę reagować na człowiek. To jest tak samo na takie różne metody. Jeden pasuje do ciebie, jeden nie pasuje do ciebie. Nie musimy lubić wszystko tak samo, bo wszystko od nas ma inną historię. Tak. Dobra, także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu.